dobry. W tym wykładzie przyjrzymy się wkładowi Nurskiego w rozwój pierwszej fali teorii rozwoju. Co go do tego pchnęło? Zauważył, że sam wzrost inwestycji nie prowadzi do oczekiwanego rozwoju krajów zacofanych. Zaproponował, jak to naukowiec, wyjaśnienie tego problemu i zasugerował jego rozwiązanie. Cechował się przy tym pewnym pragmatyzmem. Skoro zjawiska gospodarcze mają wiele przyczyn, polityka rozwojowa może mieć wiele efektów, a niezamierzone skutki uboczne polityki mogą udaremnić osiągnięcie zamierzonych celów. W ten sposób Nurski zawsze koncentrował się na rzeczywistych, a nie domniemanych skutkach przyjętych rozwiązań. Problem według niego leży w specyficznych warunkach krajów rozwijających się. Są one zbyt biedne, aby zapewnić rynki dla lokalnego przemysłu. Mała wielkość rynków krajowych ograniczała możliwości rentownej ekspansji przemysłu krajowego dla Nurskiego i to jest nowość. Wielkość rynku to nie powierzchnia ani liczba mieszkańców krajów, ale krajowa siła nabywcza. Niski popyt na rynkach uniemożliwia rozwój każdej branży indywidualnej. Dlatego rozwiązaniem może być to, że wszystkie gałęzie przemysłu, wiele komplementarnych branż, będą rozwijane jednocześnie i stworzą wzajemny popyt, który sprawi, że wzrost podaży będzie produktywny dla wszystkich producentów i doprowadzi do rozwoju gospodarczego. Wymaga to zainicjowania polityki zrównoważonego wzrostu w oparciu o teorię zrównoważonego, równomiernego wzrostu. Theory of Balanced Growth, czyli skoordynowanej ekspansji różnych gałęzi przemysłu przy tym samym tempie wzrostu. Pozwala ona na powiększenie rynków krajowych, a tym samym zwiększenie zachęty do inwestowania. Wzrost produkcji w różnych sektorach powinien być przy tym zgodny z wzrostem popytu na różne towary, który nastąpi wraz ze wzrostem dochodów. Nurski operuje pojęciem okrężnych, złożonych relacji sił, które mają tendencję do działania i reagowania na siebie w sposób, który może prowadzić do procesów samowystarczalnego wzrostu lub utrzymywać biedne kraje w stanie ubóstwa. To on zdefiniował tak zwane błędne koło, czy zaklęty krąg ubóstwa, wyjaśniające okrężne powiązanie między niskimi dochodami po stronie popytowej i niską produktywnością po stronie podażowej. Niski poziom dochodu powoduje niską zdolność do oszczędzania, niski poziom akumulacji, niską wydajność pracy i niskie dochody. Lub inaczej możemy to wytłumaczyć, że niskie dochody to mała siła nabywcza na rynkach krajowych, zniechęcenie do inwestowania w rozwój produkcji, niski poziom kapitału, niska wydajność pracy i niski poziom realnych dochodów i koło się zamyka. Napływ kapitału zagranicznego jest niewystarczający. Rodzi on także ryzyko. Nurski krytykuje m.in. praktykę instytucji finansowych, które jako warunek do swoich pożyczek oczekują realizacji pewnego stylu zarządzania państwem, grożącym redukcją usług publicznych i spadkiem zatrudnienia. Nurski pisze, skuteczność pomocy i inwestycji międzynarodowych zależy od działań krajowych. Jedynie przy silnej polityce krajowej ukierunkowanej na ten cel można zapewnić, że będzie ona w całości przeznaczona na akumulację kapitału, a nie na konsumpcję. Tak więc dobre sprawowanie rządów jest warunkiem skutecznej pomocy rozwojowej, a to zakłada przede wszystkim konieczność podjęcia działań krajowych i to przed napływem kapitału zagranicznego. A w szczególności, po pierwsze, tworzenie zachęt dla oszczędzania wewnętrznego jako uzupełnienia napływu kapitału zagranicznego zgodnie z hasłem kapitał powstaje w domu. Po drugie, wykorzystanie potencjału lokalnego w odniesieniu do realizacji proponowanej strategii zrównoważonego wzrostu. Po trzecie,
planowane inwestycje państwa w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu w wielu różnych branżach, uwzględniające specyficzne warunki danego kraju, na przykład też tego, czy rząd jest w stanie być inwestorem, czy nie. I po czwarte, podwyższenie dochodu ludności i dzięki temu stworzenie warunków dla uprzemysłowienia. Ludność w krajach o niskim dochodzie jest często niedożywiona i borykająca się z problemami zdrowotnymi, jak też o niskim poziomie wykształcenia, co oznacza, że kapitał ludzki i produktywność pracy jest niska. Ludność jest też zbyt biedna, by mieć oszczędności finansujące inwestycje w zakup nowoczesnych technologii. Można temu zaradzić poprzez znalezienie pracy dla osób ze wsi, wykorzystując nierównomierny cykl pracy w rolnictwie i zwiększenie zaopatrzenia w żywność. Po piąte, doinwestowanie rolnictwa poprzez mało kosztowne inwestycje rolnicze w zakresie nawożenia, irygacji, raczej pracochłonne czy pracointensywne, labor intensive, dające pracę i podwyższające produktywność. Podsumujmy. Dla Nurskiego rozwój krajów rozwijających się odbywa się poprzez tworzenie kapitału, podobnie jak u poprzednich ekonomistów. Nie jest to jednak jedynie kwestia podaży kapitału, nawiązywał tutaj do idei wielkiego pchnięcia Rosensteina-Rodana, ale warunków, które determinują popyt na produktywny kapitał. Te warunki to zbyt niski dochód i w rezultacie zbyt małe rynki. Tworzy zatem koncepcję industrializacji na dużą skalę. Nie przez obniżanie, ale podwyższanie standardu życia i tym samym wyjścia z koła biedy. Nie skupia się przy tym na prostym przeniesieniu pracy z rolnictwa do przemysłu, ale tworzenie dodatkowej pracy dla rolników. Dziękuję bardzo za wysłuchanie.